Cześć, witam Was w 148 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam pracę, którą chyba jedną z których najbardziej lubię. Chodzi o przystosowanie przyłączy, instalacji pod meble, no takie typowe przeróbki. Typowe i nietypowe. Tutaj powiem Wam, co miałem do zrobienia. Zmienić podejście wody, bo po prostu będą nowe meble do zabudowy. Ten materiał nakręcałem w piątek, jeśli to oglądacie w niedzielę, także no, jest to bardzo świeżutki film. A konkrety. Tutaj musiałem przerobić instalację wodną, kanalizacyjną i gazową. I teraz po kolei. Zacznijmy od gazowej. Gazową musiałem przeciągnąć z jednego końca kuchni na drugi, tylko cały myk polegał na tym, że musiałem tą rurę opuścić na dół i puścić dołem przy podłodze z tego względu, że po drodze będzie zmywarka. Jak wiecie, zmywarki dochodzą do samej ściany i tam no, za zmywarką nic nie może być, żadnej rury, nic odstającego gniazdka i tak dalej, bo po prostu zmywarka nie będzie dolegała do ściany, nie będzie licowała się z szafkami. Czyli musiałem, a kuchenka z kolei gazowa w tym projekcie, który tu do tych mebli, będzie właśnie po drugiej stronie kuchni. Teoretycznie można było kupić 2-metrowy czy tam 2,5-metrowy wąż, bo chyba takie są do gazu, no ale za szafkami ten wąż kiedyś trzeba wymienić, potem byłby problem. A tak jest podprowadzona rurka miedziana i wężem wyprowadzona już za kuchenką, za piekarnikiem, także tam na spokojnie będzie można sobie płytę podłączyć. Także tam opuściłem wszystko na dół, nowy zawór dałem, no i cała atrakcja polegała na tym, że w tym bloku nie ma liczników gazowych, jest jeden licznik i ten licznik jest na wszystkich mieszkańców, tam jest tak zwane zryczałtowana opłata za gaz, czyli jest zawór w mieszkaniu jeden, ale nie można zamknąć powiedzmy gazu, jak chce się zawór wymienić, no by trzeba było w całym bloku. No ale tutaj trzeba po prostu okno szeroko otworzyć, nie palić papierosów i można i nie można pod gazem zrobić. No trzeba wiedzieć, jak to zrobić, no nie polecam tego robić, że tak powiem, amatorom w ogóle do gazu, żeby się nie brali, a tym bardziej jeśli ten gaz powiedzmy leci se swobodnie. Także tego nie polecam nikomu robić, kto nie wie, jak to zrobić. Zresztą zobaczycie, jak to zrobiłem. W każdym razie ten gaz sobie leciał, ja tam przeciąg w mieszkaniu zrobiłem, sobie najpierw wszystko przygotowałem, a potem to skręcałem. Zresztą to zobaczycie w materiale. Potem musiałem wykręcić stare rury wodne, tam były te stare ocynki, wykręcić je, no, że tak powiem, z pionu, z tego rozdzielenia i założyć nowe, no tam oczywiście peksę pociągnąłem nową, listwę zamontowałem, zaworki założyłem, jeden zaworek taki ten dubeltowy, czy kombinowany, tak jak tam zwał, tak zwał, że z jednej strony jest na wężyk od wody, drugi jest do zmywarki. No i stara rura kanalizacyjna też poszła weg, bo tam była gruba i założyłem nową 40. Zresztą też to zobaczycie. No także to pokrótce tak to mniej więcej wyglądało. No i cóż, nie będę tutaj przedłużał, zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że zaciekawi Was materiał. Ja już Wam bardzo dziękuję, no i do zobaczenia jak zawsze za tydzień w następną niedzielę do następnego materiału. Cześć! Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu pracy. Dzisiaj jadę na fajną pracę, lubię takie roboty, a konkretnie mam małą przeróbkę hydrauliczno-gazową, można tak to chyba nazwać.
A dokładnie chodzi o to, tam klient zamówił sobie nowe meble do kuchni, będą mu montować w poniedziałek. Dzisiaj jest piątek. Także jak to będziecie oglądać, no to dzień przed montażem mebli, można tak powiedzieć. A konkrety. Muszę tam podciągnąć nowy odpływ, znaczy stary, bo byłem tam wczoraj oglądać. Stary już zdemontowałem, tam była stara taka rura 50. Ogółem tam trzeba poprzesuwać całe przyłącza, czyli tutaj rurę dam nową 40, bo no tak tam projektant sobie wymyślił, że to nie będzie chowane wszystko w ścianach, tylko po ścianie będzie szło. Stare rury stalowe, zresztą już zarośnięte kamieniem, tam rury ocynk były, to muszę zlikwidować i tam podciągnę, że tak powiem, od pionu nowe w peksie rurki, nowe przyłącze, tak żeby tam było pod zmywarkę podpięcie, ale tutaj akurat założę taki zawór kombinowany, dubeltowy, no różnie to nazywają. Chodzi o to, że będzie jeden zawór z wyjściem na wężyki pod baterię i pod zmywarkę. No i no to z hydrauliki to w sumie czyli odpływ, nowy odpływ i nowe zasilanie wody, tam troszeczkę przesunięte. No i gaz, rurę gazową muszę z jednego końca ściany kuchni przesunąć na długość ściany, można powiedzieć. No i tą rurę tam obniżyć, bo będzie zmywarka, jak się w większości domyślacie, dochodzi do samej ściany, także rurę będę musiał tam puścić przy podłodze, bo w zmywarce jest takie wycięcie, że można właśnie tam rurę czy coś umieścić tak, żeby zmywarka ładnie do ściany doszła, bo z kolei tam płyta będzie gazowa i tam muszę wyprowadzić pod ścianą pod wąż i rurkę, także no rurkę muszę po prostu przedłużyć, a z gazem jest najzabawniejsze to, że tam nie ma licznika, nie ma zaworu głównego, bo cały blok jest, że tak powiem, na ryczałcie i tam jest liczone tak, że wszyscy mieszkańcy z jednego głównego licznika się rozliczają. Także tam będę musiał robić, że tak powiem, pod gazem to wszystko. Nie jest to fajne, nie lubię tak robić, ale jak mus to mus, też nie mogę zamykać całego bloku, bo to jest dużo formalności i tak dalej, ale mam sposób tak, żeby to zrobić w miarę sprawnie i bezpiecznie. Także jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będę mógł nagrywać, także zobaczycie to na dzisiejszym materiale. Czyli nie przedłużam, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj dzisiejsze pole walki. Muszę tak zdemontować, już Wam pokażę, znaczy już zobaczycie te rury, z wyjątkiem tej na samej górze, bo jest gazowa. Tą gazową będziemy musieli przedłużyć. No i tutaj wykręcę stary wąż od gazu. Jest naprawdę stary, bo już nawet, że tak powiem, mocno sztywny, już nie jest taki elastyczny. Węże od gazu się powinno maksymalnie co 7 lat teoretycznie wymieniać. Ten wąż ma więcej, jest strasznie sztywny, nie wiadomo czy jeszcze jako tako szczelny. I teraz tak, tutaj przymierzam, bo muszę sobie przygotować od razu rurkę z nowym zaworem i tutaj odsunąć też, bo tu, gdzie jest ten stary zawór, będzie lodówka. Zawór za lodówką od gazu nie bardzo może być.
Tutaj jak widzicie mam inną praskę, bo mam dwie w sumie praski. Jedna to jest do peksy, druga do ten rems do miedzi, ale tutaj mam szczęki, kamienie do 15 rury, także czasami biorę ją jak mam dwie roboty właśnie takie drobne. Także zakładam kamienie tutaj na miedź 15. I teraz tak, tutaj muszę, jak wam powiedziałem, przygotować sobie wszystko, nowy zawór, tą przedłużkę, bo muszę ten zawór wysunąć, żeby no nie był za lodówką, a pod zlewem, bo tutaj będzie też zlew obok lodówki. Także muszę to wszystko przygotować na gotowo, z tego względu, że jak wam wspominałem wcześniej, tutaj nie ma liczników, nie ma zaworów w mieszkaniu, poza tym jednym zaworkiem, bo tutaj jest gaz zryczałtowany i jest jeden główny zawór na cały blok. No nie bardzo mogę zamykać, bo musiał wszystkich ludzi informować odpowiednio wcześniej. No ale tutaj taka będzie szybka robótka, także pod gazem, czego nie polecam robić, no niewprawionym, że tak powiem. Także jak widzicie, tutaj przygotowuję sobie już wszystko z zaworem, z nowym zaworem, który będzie już właśnie pod przyszłą szafką zlewozmywakową. Także był w miarę łatwy dostęp do zaworu, że można w razie czego zamknąć sobie gaz. Tutaj przykręcam końcówkę właśnie na miedź. Potem to zaprasuję i będę mógł działać już z podłączeniem, już będę miał gotowe. Tu jak widzicie zawór w pozycji zamkniętej. Także no, trzeba będzie zrobić taką, że tak powiem, szybką akcję. Jeszcze jedna przymiarka, jak widzicie tutaj ładnie pod zlew wyjdzie, no tak wizualnie, bo nie ma jeszcze szafek, ale no, plany, rozpiskę widziałem, jak te szafki mają być, w jakich odległościach, także mogę sobie to wymierzać. Zresztą i tak musiałem to wszystko dopasować właśnie pod plan tych nowych mebli. Także to mam przygotowane. Teraz oczywiście otwieram okno na rozścież, tam pan jeszcze w pokoju otworzył okno, tak żeby zrobić spory przeciąg w mieszkaniu. Tutaj sobie przymierzam klucz, żeby potem nie latać, nie szukać, wszystko żeby pod ręką było, bo tutaj musi być naprawdę szybka akcja z tego względu, że po odkręceniu starego zaworu gaz sobie będzie, że tak powiem, na full leciał z tej rury. Ale na szczęście no niedługo, także tutaj właśnie zależy na tym, żeby to zrobić bardzo szybko. Teraz odkręcamy ten stary zawór. Jak widzicie, też jest już zmęczony dość mocno. Teoretycznie mogłem zostawić też ten zawór, rączkę tylko ściągnąć, no ale no, zawór do zaworu to też nie bardzo. Także tutaj teraz ten gaz leci, dlatego to no, dość szybko staram się zrobić, szybko nawinąć nić i przykręcić tą rurkę, złapać, żeby ten gaz nie leciał. Jest dość mocny przeciąg, żadnego papierosa w tym czasie. No i teraz od razu przykręcamy, jak widzicie, tutaj nic nie jest cięte. Także tutaj pokazuję wam, jak to szybko robiłem, żeby no, to zadziałało. Tu już jak złapałem, już tam z 2-3 obroty zrobiłem, ten gaz już przestał praktycznie lecieć. Teraz tylko dociągnąć i no, mamy tą najbardziej niebezpieczną część, że tak powiem, zrobioną.
Oczywiście ten cały czas jest przeciąg, okno otwarte, później tam to okno jeszcze w kuchni zostawię, żeby ten smród wyleciał, ale no, tego gazu aż tam tak dużo nie wyleciało, tutaj z dużym przeciągiem to robiłem, także to mamy opanowane. Teraz tak, będę musiał te dwie rury na dole zdemontować, tutaj wodę oczywiście zamykam przy licznikach. No te stare rury no, trzeba zdemontować. Jak widzicie też chyba jak blok był stawiany, to i te rury były tutaj kładzione. One już takie dość przerośnięte są kamieniem, rdzą. Także tutaj jeszcze tylko tą wodę trzeba też z tych rur spuścić, żeby tutaj podłogi nie zalać. Bo tutaj pan położył panele winylowe, także tutaj no, musiałem uważać z tą wodą, żeby gdzieś tam, jak widzicie, tam w rogach też nie ma, no, żeby tam nigdzie ta woda nie zaciekła. Także miska i będziemy spuszczać wodę z tych rur, bo troszkę jej poleci. No a spuszczam tutaj wodę, żeby przy odkręcaniu rur potem w tej wnęce gdzieś tam nie zalało, nie poleciało, a tej wody jak zobaczycie, no trochę jej z tych rur zleci. Zobaczcie w misce, że będzie dość sporo jak na te rury. Tutaj jeszcze tyle dobrze, że nowe liczniki, nowe zawory były, także na pionach, także no, ładnie trzymało, bo często się zdarza tak, że no, zawory też nie do końca te główne trzymają jak powinny. Teraz tutaj zrobię takie pół obrotu, żeby no, te kolano w dół zeszło. I wtedy ta woda, tam rurę trochę przechylę i ta woda ładnie z całości zleci do miski. Tutaj też powiem wam, bałem się trochę, żeby nie urwać gwintu, bo często jest tak, że no, zdarza się, że przy wykręcaniu starych rur po prostu gwinty się urywają, zostają w środku, rura odpada, a tutaj no, dość opornie szło to odkręcanie na początku, także tutaj taka trochę miałem też obawę, że gdzieś zerwę gwint albo coś pęknie, no ale na szczęście nic takiego się nie stało. No i teraz właśnie czekam, aż ta woda sobie zleci do miski. Jak widzicie, trochę tej wody w tych rurach było. Tak jakbym wykręcił, to by to wszystko gdzieś tam w ten tunel tutaj ten techniczny poszło, żebym gdzieś tam mógł pozalewać. Także no tutaj trzeba cierpliwości, odczekać, żeby to wszystko ładnie zeszło i można śmiało odkręcać. Także jedną rurę mamy już praktycznie wykręconą. No i jedna rura, jak widzicie, wykręcona. I teraz możemy brać się za drugą. I tutaj dokładnie tak samo. Obracam, żeby tym kolanem było w dół, żeby ta woda cała zeszła do miski. Tutaj tak w międzyczasie wam powiem, że ktoś mógł powiedzieć, że mogłem gdzieś tam przy pionie wyprowadzić tą miedzianą rurę. No to tak jak wam już
wspominałem nie bardzo, bo była tam, jak widzicie, zakrzywiana chyba na gorąco, w pion była wspawana. No, nie było możliwości za bardzo cięcia, gwintowania, bo tak jak powiedziałem, tutaj nie ma na mieszkanie licznika, nie ma zaworu głównego, a cały blok to bym musiał informować z 2 dni wcześniej, że będzie gaz zamykany, potem wszystkich informować, że gaz będzie otwierany. Także tutaj zdecydowaliśmy, że właśnie się wepnę w ten odcinek, który tutaj wystaje gwintowany. Zresztą to będzie i tak, ta rura będzie za lodówką. No i tutaj woda zleciała, czyli tą drugą rurę wodną wykręcam. I tu później będziemy zakładać nową instalację. No i wodę mamy zdemontowaną. Teraz, gdy te rury wodne mamy zdemontowane, mogę dalej robić, przedłużyć właśnie instalację gazową do docelowego miejsca. I tutaj nakręcę na zawór przejściówkę i kolankiem zejdę w dół, bo dalej tutaj właśnie za szafką już dalej będzie, przy szafce będzie zmywarka, także muszę zejść na dół, żeby tam przy ścianie nic nie było, znaczy na wysokości zmywarki nic nie było, bo plecy zmywarki dochodzą do samej ściany, a dół zmywarki ma takie wcięcie, że ta rura tam spokojnie sobie właśnie się zmieści. Zresztą już kiedyś też podobno robiłem na innym mieszkaniu. Tutaj teraz z gazem mogę spokojnie robić, jest nowy zawór założony, zamknięty, także gaz się już dawno nie ulatnia. Tam gaz właśnie leciał tylko przy wykręceniu starego zaworu i owinięciu, i dopóki nie nakręciłem właśnie tej rurki, którą tutaj widzicie. No i tutaj morsem kontruję, żeby mi się ten zawór gdzieś tam nie przekręcił. To dokręcam i dalej będę mógł już sobie spokojnie pracować, prowadzić dalszą rozprowadzić dalszą instalację. Teraz tak, przymiarka z kolankiem właśnie, jak widzicie właśnie tej wody, jak widzicie sporo było. I teraz tak, tutaj kolanko w dół. I tutaj parę centymetrów od podłogi właśnie odmierzyć, żeby ta rura parę centymetrów od podłogi szła. Tutaj sobie odmierzam, ile odciąć. Tak, przygotowaną rurkę już mogę założyć i ten kawałeczek, ten odcinek zaprasować. Czyli tutaj najpierw zaprasowuję te dolne kolanko, łuk, dokładnie rzecz biorąc.
Teraz tak, tam ustawiam, żeby było prostopadle. Zaprasowuję tą pionową rurkę. Tej poziomej tutaj, gdzie kolanko jest właśnie wprowadzone, to będę zaprasowywał na końcu, bo tu jeszcze będzie łatwiej mi ustawiać resztę rury. I teraz tak, tutaj sobie odmierzam, do którego punktu ta rurka będzie szła. Tutaj oczywiście kolanko w górę. Bo tutaj, gdzie macie tam na ścianie zaznaczone, tak mniej więcej ma się zakończyć ta rurka już do góry. Bo tam będzie piekarnik i płyta. No i tutaj sobie odmierzam, ile tej rurki potrzeba. Tu akurat tak idealnie nie musi być co do milimetra, bo tak jak mówiłem, to jest za piekarnikiem, także tam centymetr w tą czy w tą to już nie robi specjalnej różnicy. Teraz tak, tutaj zaprasuję już od razu. No i tutaj ostatni odcinek jeszcze zrobić i będzie praktycznie zrobiony, no ale jeszcze chwilkę. Tutaj też ten łuk już ustawiam, jak powinien być. Zaprasowuję, bo tak jak mówiłem, jak już się zaprasuje, to już nie ma możliwości poprawki tej. I teraz odcinek właśnie do góry. Tutaj sobie też odmierzę, ile potrzeba mniej więcej na wysokość. Jak mam przyciętą rurkę, tutaj końcówkę zaprasowuję właśnie z gwintem, żeby móc tutaj już wkręcić wąż później. No i teraz na łuku i można teoretycznie powiedzieć, że ta instalacja gazowa jest zrobiona. Jeszcze tam właśnie przy zaworze zaprasować, no i oczywiście uchwyty jeszcze, tak żeby nie było, że to będzie leżało na podłodze. No i tutaj ten ostatni odcinek właśnie, ostatnie zaprasowanie gazu. No i tu już mamy wszystko zaprasowane, zrobione. Teraz jeszcze tylko pozaznaczać punkty pod uchwyty. No tutaj to wiadomo, że przy zaworze musi być. No i tutaj to trzeba już tak, żeby to gdzieś tam nie szło po skosie, złapać poziom i zrobić sobie punkcik na uchwyt jeden i tam kawałek dalej drugi. No i oczywiście tutaj przy pionowej rurce. Także punkty mamy, teraz ponawiercać.
Tutaj rurkę trzeba pilnować, żeby gdzieś tam wiertłem jej nie uszkodzić. Jak wiadomo, miedź nie jest zbyt twardym materiałem, a wiertłem łatwo uszkodzi. Także tutaj trzeba pilnować. No i otwory mamy. Teraz koszulki, poprzykręcać uchwyty i możemy zamocować już tą rurkę na gotowo. Tak, wiem, znowu młotka zapomniałem. To u mnie już jest norma. Jak już mam większe roboty, to czasami drugi raz lecę po młotek. Tutaj koszulki zawsze można rączką śrubokrętu dobić. Ale to u mnie jest nagminne, że często zapominam właśnie młotka zabrać. No i teraz przykręcamy uchwyty. Te uchwyty tyle są fajne, że mają z tyłu właśnie na klucz, że łatwo, fajnie, wygodnie się dokręca. Tutaj przykręcam najpierw wszystkie uchwyty oczywiście, a później będę już łapał w te uchwyty rurę, ale najpierw wszystkie uchwyty poprzykręcam. No i ostatni. Dokręcimy i możemy mocować rurę. Teraz tak, łapię tutaj najpierw przy zaworze. Teraz tutaj na końcu i potem te przy podłodze. Jak widzicie, jeszcze nie dokręcałem do oporu. To najpierw połapię, później jak tą rurę już ułożę w tych uchwytach, wtedy dopiero to wszystko podokręcam tak, jak powinno być. No i teraz już mogę podokręcać, podociągać już tak na gotowo. Także to mamy zrobione. Teraz przykręcę już tam wąż, że później nie kombinować za piekarnikiem. Zawsze jest wygodniej, gdy jest dostęp. No i z racji tego, że tutaj w instalacji jest gaz,
Zresztą i tak musiałem tutaj posprawdzać szczelność po tym, jak robiłem. No to tu na drugim końcu węża założę korek, żeby móc puścić gaz w tą całą instalację i móc sprawdzić, i nawet jakby coś robili, czy coś gdzieś tam niechcący tą wajchę przesunęli, chociaż nawet o połowę, o trochę, żeby ten gaz się nie ulatniał na mieszkanie. Czyli tutaj zakorkowałem drugi koniec węża, no i teraz posprawdzam szczelność, czyli tu jak widzicie gaz otworzyłem i teraz wszystkie połączenia, które robiłem, oczywiście będę sprawdzał, tylko czekam aż się skalibruje detektor. Ma pokazywać same zera i same zera mają pozostać. Także każdy jeden punkt, każde jedno łączenie po prostu sprawdzam. No, jest ok, także można gaz zamknąć. Ten wąż tam na razie odłożę na bok, żeby się nie plątał, i gaz mamy zrobiony, detektor można schować i bierzemy się za hydraulikę. Tutaj oczywiście muszę szczęki wymienić na peksę. Teraz będziemy robić instalację wodną. I teraz tak, tutaj końcóweczkę ścinam. No zawsze mam taki nawyk, że końcóweczki zawsze te fabryczne odcinam i zaczynam od świeżo odciętych. Oczywiście kalibrator. I teraz tak, przejściówkę, żeby się wpiąć w tą instalację, właśnie w pion, i tutaj już przejść na peksę dalej. Czyli tutaj peksa 16, gwint 1/2 zewnętrzny. Będziemy mogli się łatwo wpiąć właśnie w główną rurę. Tutaj sobie odmierzyłem mniej więcej długość, jaka jest potrzebna do docelowego miejsca, gdzie mają być zaworki. Tu oczywiście już zaprasuję. I taką rurkę już będzie tam po prostu, jest mało miejsca i łatwiej jest tu zaprasować i potem z całą rurką skręcać. No i zaczynamy od zimnej wody. Przekładam przez to miejsce, gdzie szły stare rury. Tutaj będzie też trochę bliżej ta szafka zlewozmywakowa. Ten zlewozmywak będzie trochę bliżej teraz niż ta stara była. Także rurka krótsza. I tam już do pionów właśnie tą całą rurkę wkręcam.
Jak widzicie, no teoretycznie tutaj praska mogłaby podejść, ale no niekoniecznie by musiała. No przy ciepłej wodzie, jak widzicie, tam wyżej kolanko jest całkiem schowane, także no tam na pewno muszę zrobić dokładnie tak samo, jak to w przypadku zimnej wody. No i tutaj są już teraz gotowe właśnie, ja to nazywam wieszaki, właśnie podzaworki. Także tutaj no, mogłem też teoretycznie wygiąć włók i doprowadzić do tego wieszaka, ale postanowiłem, że no, trochę estetycznie będzie wyglądało z kolankami. No i teraz przymierzymy ten wieszak na wysokość i tą pionową rurkę dotniemy do odpowiedniej wysokości. No i teraz możemy już wpiąć i tutaj mamy no, zimną wodę, można powiedzieć, doprowadzoną. No i teraz nam pozostanie jeszcze podprowadzenie ciepłej wody. I tutaj dokładnie robię tak samo jak w przypadku zimnej wody. Odmierzam sobie długość rurki. Teraz taką samą kształtkę jak w przypadku zimnej wody, czyli peks i tutaj gwint zewnętrzny pół cala. No, zakładam, zaprasowuję gwint uszczelnie, no i będziemy wkręcać. Jak zauważyliście, tą deskę wyciągnąłem, bo trochę przeszkadzała, ale potem ją oczywiście z powrotem założę i jak widzicie, no tutaj już te kolano schowane jest dość mocno za tą rurą główną, także no tutaj tak kluczem po skosie, także tutaj bym na pewno raczej nie zaprasował, jakbym najpierw wkręcił. Co prawda mogłem założyć przedłużkę, ale jestem zwolennikiem im mniej połączeń, tym mniej miejsc do wycieków. No i mamy przykręcone, teraz jeszcze tylko wpiąć się właśnie w ten wieszak, tutaj odpowiednio ten nadmiar rurki dociąć. I tak w przypadku zimnej wody kolanko.
No i tutaj pionową jeszcze, żeby się wpiąć w ten wieszak i mamy w sumie gotowe. Z dwóch stron, rzecz jasna, skalibrować kalibratorem, żeby gdzieś tam się uszczelka nie zawinęła przy zakładaniu. Składamy to wieszak i kolanko, te dwa zaprasowania i ciepła woda doprowadzona. Oczywiście później jeszcze ten wieszak musimy do ściany przykręcić. No i mamy gotowe. No teraz tutaj oczywiście pod poziomiczkę ten wieszak ustawić. Zaznaczyć punkty do przywiercenia, punkty do przymocowania. Koszulki i możemy wieszak przymocować do ściany. Tu jak widzicie jest miejsce na korektę, że tak powiem, poziomu, bo jeden otwór jest taki przedłużony, że tak powiem, pionowo, drugi poziomo, także nawet jak nam gdzieś wiertło lekko ucieknie, to zawsze możemy skorygować to ustawienie tego wieszaka. No i teraz tutaj, jak widzicie, przykładam poziomiczkę, ustawiam pion, przytrzymuję i dociągam tak, żeby już w tej pozycji zostało. No jeszcze tutaj z dwa uchwyty, no niekoniecznie musiały być, ale jeszcze po uchwycie tutaj na rurki dam, żeby no tak nie były takie luźnawe, sterczące. No, tutaj takie zaciskowe, można powiedzieć, wciskane te uchwyty są, także nie trzeba tam ich przykręcać, tylko po prostu wcisnąć w te uchwyty. Takie typowe dopeksy. No i wodę mamy zrobioną, został nam jeszcze odpływ.
Tutaj wcześniej była taka gruba rura, no oczywiście tutaj pasta poślizgowa, żeby gdzieś tam tych uszczelek nie pozrywać, żeby łatwo można wprowadzić. I teraz tak, tutaj kolanko, bo wychodzi 50, tutaj kolanko redukcyjne z 50 na 40. Bo tak Wam mówiłem, spokojnie wystarczy na takim jeszcze króciutkim odcinku rura 40, zresztą większość syfonów teraz już się kończy właśnie wyjściem na 40, także nawet jakbym dał rurę 50, to i tak później trzeba było redukować do 40. A tutaj też zależało na tym, żeby jak najmniej miejsca zabierać za tymi szafkami, za lodówką. Dlatego tutaj postanowiłem dać rurę 40 odpływową. No i tutaj rurę miałem 2-metrową, odmierzam długość jaka potrzebna, żeby był jeden, bo tutaj w sumie jest ponad metr, było chyba 1,10 m czy 1,20 m. No, można było kupić metrową i jakąś krótką, ale no, po co łączyć, jak może być jedna cała. No i tutaj jak widzicie docinam ten odcinek, który jest potrzebny. No i pozostanie jeszcze założyć uchwyt, no żeby ta rura tam nie latała luźna. Tutaj tak podniosłem, także spad jest dość duży, nawet bardzo duży jak na taki krótki odcinek. No i tu spokojnie wystarczy jeden uchwyt. Mówię, to jest odcinek bodajże metr, z tego co pamiętam, 1,20 m. Jeszcze po drodze ta deseczka, która tam przechodzi, tak trzyma, także tutaj spokojnie ten jeden uchwyt wystarczy. Dokręcamy, dociągamy i mamy instalację wodno-kanalizacyjną, że się tak wyrażę, zrobioną. Pozostanie jeszcze zamontować zaworki, tu oczywiście szmatą zapcham, korka nie kupiłem, zapomniałem, że szmatą zapchałem, żeby tam zapachy nie szły z tej rury. No i teraz zaworki. I tutaj powiem Wam tak, zastosowałem jeden zaworek normalny, 1/2 na 3/8 i drugi ten tak zwany kombinowany, czyli jeden zawór i tutaj ma odejście właśnie na wężyk, a z drugiej strony ma odejście na zmywarkę. Że jeden zawór, 2 pokrętła, można powiedzieć, że 2 zawory w jednym. I ten pojedynczy zaworek będzie na ciepłą wodę, ten kombinowany, ten co teraz obijam, będzie na zmywarkę i na zimną wodę. Teraz tak, tutaj na ciepłą wodę to standardowy zaworek, 1/2 na 3/8. Jak widzicie, ten wieszak jest tak mocno dokręcony, że mogę spokojnie przykręcać, on nawet nie drgnie. No, a ten zawór to spokojnie można ręką bez klucza wkręcić. No, jest tak szeroki, taki, ktoś ma mocny uchwyt w ręku, to spokojnie ręką dokręci bez konieczności używania klucza. I tutaj tylko trzeba pamiętać, żeby
ta końcówka na 3/4 od zmywarki była na dół, od wężyka do góry. No i tutaj już teraz wodę puszczam. No oczywiście trzeba sprawdzić, czy nie ma nigdzie żadnych wycieków, nigdzie się nie poci, nie rosi, nie kapie. No, odpowietrzyć instalację. Tutaj miseczką, wystarczy do miseczki tą wodę, bo tu nawet taki brud poleci, jak tu przy tych starych rurach. No, wypłukać. Teraz już jest się pewne, że jest zapełniona wodą i tutaj trzeba delikatnie, bo jak widzicie jest do góry, nie przesadzić, bo można ściany, sufit ochlapać, także z wyczuciem delikatnie, żeby tylko leciutko poleciało. I też mamy napełnione wodą. Teraz możemy posprawdzać, czy gdzieś tam nie kapie, nie leci, jakie jest tutaj, jak widać, ok wszystko. Mam jeszcze te połączenia przy tej głównej rurze. No i w sumie po robocie tak to mniej więcej, moi drodzy, wyglądała ta moja praca. No i tak, udało się nagrać, jak widzieliście, zrobione. Skręć w prawo w Marcina Dragana. Moi drodzy, powiem Wam, że takie prace bardzo lubię. Takie właśnie przeróbki, dopasowywanie. Nie wyszło chyba najgorzej. No, Pan jest zadowolony. Tutaj Pana serdecznie pozdrawia. Kurczę. Pana serdecznie pozdrawiam. Nowy subskrybent. Moi drodzy, także te rury stalowe, jak widzieliście, były dość wiekowe już, też troszkę. Skręć w lewo w Marcina Dragana. Następnie zajmij lewy pas, aby skręcić w lewo w Aleja Generała Władysława Sikorskiego. Troszkę też już tam były, jak widziałem, zarośnięte. Zajmij lewy pas, aby skręcić w lewo w Aleja Generała Władysława Sikorskiego. Także od głównej rury pociągnęły. Ja pierdzielę. No nie da pogadać. No także tam od tej głównej rury peksę połączyłem, także nowe rurki, odpływ też. Tam dałem właśnie 40, bo teraz syfony wszystko 40 końcówki są. A rurka też 40, bo tam w rogu też będzie lodówka stała i trzeba było to jakoś upchać, żeby jak najmniej od ściany wychodziły. No i rurkę gazową dołem puściłem, bo tak jak Wam mówiłem, musi tam zmywarka dojść do samej ściany, także musi iść przy podłodze, bo zmywarka ma te wcięcie, które pozwala właśnie dosunąć zmywarkę do ściany, a jakaś ewentualnie rura czy coś, to właśnie w te wcięcie w zmywarkę tam sobie pójdzie. Praca dość, wydaje mi się, sprawnie poszła, szybko. Ja pierdzielę, dzisiaj GPS Wam więcej będzie gadał niż ja. No i cóż, ja jadę dalej, bo jeszcze dzisiaj trochę mam roboty. Wam już dziękuję. Jak zawsze do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć!